Hi, I'm Hannah. I'm from Sweden. You are watching Nicza Tulas 2. W poprzednim odcinku zrzuciłem się na paliwo i pan Sławek zawiózł mnie z Bydgoszczy aż do Liechtensteinu. Parę dni spędziłem w Vaduz, ale było drogo i zimno. Wyruszyłem stopem na południe. Utknąłem gdzieś w Alpach, ale jakiś Niemiec podrzucił mnie do Mediolanu. Stamtąd do Genowy. Poznałem Sergio, który oprowadził mnie po mieście. Spróbowałem owoców morza i poszedłem na imprezę. Potem wsiadłem w autokar do Francji. W Marsylii zasnąłem na lotnisku w oczekiwaniu na swój lot do Maroka. Miałem bardzo dużo szczęścia, bo załapałem się na darmową podwózkę do Tanger. Potem wziąłem autobus. Kosztował mnie 55 dirhamów. Jeden facet kupił mi bilet, ale on wziął tam frycowe swoje w postaci 5 dirhamów. To jest jakieś 2 złote. No, a sama podróż autobusem ciekawa. Ja od razu się przerzuciłem na t-shirt, bo było tak gorąco, a wszyscy w zimowych kurtkach. Tak jak przyjechałem na dworzec autobusowy, to jest bardzo małe miasto, Sichuan. Pierwsze wrażenie, super, by znaleźć ten hostel. Ludzie dzwonili i próbowali to znawigować. Szedłem tak przez pół miasta, a później stwierdziłem, że dalej z tym plecakiem to nie ma sensu. No i jakoś się później umówiłem na taksówkę. To było tłumaczenie z arabskiego na francuski, na polski i podjechałem tutaj do tego uroczego hostelu. Wystrój w ogóle jest świetny, chyba typowo marokański. Dzisiaj w tym pokoju zostaję sam. 6-osobowa sypialnia. Także po tej nocce na lotnisku to w ogóle standardy rosną, można powiedzieć. Tu pokój wspólny. Miasto sprawia dobre wrażenie od początku. Już 2 propozycje zakupu haszu dostałem i 2 zaproszenia na herbatę, także bilans jest pozytywny na pewno. Teraz się rozpakowuję, pododaję baterię i te do aparatu, i te swoje i ruszę na miasto. لكن انت طالع كيف بدك تشوف المناظر مزيانه. الغنام المعيد الثاني الشيء اللي غادي تشتغل معنا خويا كاين بزاف ديال التحرك اللاعبين داخل. From Hong Kong. Tysięcy mieszkańców około, także jest to malutkie miasteczko. Natomiast bardzo często odwiedzane przez turystów Maroko. Dlaczego?
Ano dlatego, że wszystkie domy są tutaj pomalowane na niebiesko i co ciekawe, te domy mają interesującą strukturę, bo ściany są takie nie do końca równe. To dlatego, że przez lata był dodawany właśnie gips z tym niebieskim barwnikiem i ta powierzchnia tych domów jest taka falista, można powiedzieć. Przez 450 lat nie byli tutaj wpuszczani w ogóle chrześcijanie. Miasto jest ulubioną destynacją time travelers, czyli ludzi, którzy chcą się poczuć cofnięci w czasie i na pewno Chefchaouen dostarcza takich wrażeń. Na pewno interesująca jest Medyna, bo tam się koncentruje całe to życie. To, co się tu dzieje po zmroku, jest coś niesamowitego. Te setki odcieni błękitu zlewają się z niebem, co w zestawieniu z silnie kontrastującymi kolorami produktów na tych sukach, tutejszych bazarach, to jest coś niesamowitego dla oka. To, co tutaj jest częstym przypadkiem, to są handlarze sprzedający haszysz. Oni na to wołają kif bodajże. Pomimo licznych przyjaciół, jakich na pewno byście tu spotkali w Chefchaouen, marokańskie prawo jest dosyć restrykcyjne, a nikt nie chciałby chyba zwiedzać komisariatu od drugiej strony. Się zaspało, ale teraz staram się znaleźć drogę na fest. Ciężko, ponieważ te małe taksówki mogą tylko wyjeżdżać w obrębie miasta, a ja chcę się dostać na wylotówkę. Nie
wygląda to zbyt sympatycznie na chwilę obecną. Myślałem, że będzie łatwiej tak naprawdę, ale może dlatego, że późno wstałem. Na razie tylko taksówki się zatrzymują, jakim nawet nie kiwam. Jestem na obrzeżach miasta teraz, Szewszeń, ale przynajmniej jest epicka panorama.